Co robić w Pile po godzinach i gdzie szukać pomysłów na weekend? Gdzie zresetować się po pracy? Co zobaczyć, jeżeli w Pile do tej pory bywasz tylko zawodowo? I gdzie w mieście i bliskiej okolicy szukać miejsc, których jeszcze nie widziałeś? W tym odcinku w Rytmie Miasta garść inspiracji dotyczących spędzania czasu wolnego w Pile i okolicy dla mniej i bardziej zaawansowanych od lat 8 do 108. Zaczynamy! Najszybciej, najtaniej i najłatwiej oczywiście wybrać się na spacer. To pierwsze, co przychodzi na myśl, bo pod kątem terenów rekreacyjnych, zielonych i leśnych Piła nie ma chyba konkurencji w Polsce. Ponad połowa powierzchni miasta to zieleń. Same lasy zajmują 53 km². O lasach jednak za chwilę. Na razie skupmy się na centrum, bo to ono jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc, w których przebywamy po godzinach. Park Miejski to jedno z miejsc oczywistych. 11 hektarów zieleni na granicy dwóch największych osiedli Piły, Śródmieścia i Górnego. Reprezentacyjna część frontowa największe wrażenie robi oczywiście wiosną i latem, kiedy kwitnie tysiącami kwiatów. Co roku sadzi się tu ich około 3000. Setki metrów alejek spacerowych i liczne zakątki, w których można zaszyć się w spokoju, zapraszają do spacerów. Można też zatrzymać się w nieco bardziej romantycznych okolicznościach, nad stawem, w zabytkowej altanie czy przy fontannie. Uważni obserwatorzy dostrzegą wiele pomników przyrody pamiętających początki parku. Park Miejski to tylko jeden z kilku parków na terenie Piły. Oprócz tych oficjalnych, parku na Wyspie, parku nad Gwdą, parku przy Ceglanej, są też mniejsze miejsca, które pełnią funkcję lokalnych terenów zieleni, jak te przy Alei Niepodległości czy Dąbrowskiego. Gwda to także często wybierany kierunek. Na obu brzegach Gwdy znajdziemy łącznie około 4 km bulwarów, częściowo już zmodernizowanych. Jednak to wyspa od pół wieku jest centralnym miejscem spacerów i rekreacji Pilan w centrum miasta. Coś dla siebie znajdą tu zarówno najmłodsi, trochę starsi, jak i całkiem dorośli. Wyjątkowym miejscem jest prawie 1000-metrowa plaża z widokiem na Gwdę, Most i Śródmieście. Bo ile miast w Polsce może pochwalić się plażą w centrum? Wyspa, ale także wiele innych miejsc w Pile może być przystankiem na serię ćwiczeń. Na terenie miasta jest 12 siłowni publicznych, a także 2 publiczne siłownie do street workoutu. Największe siłownie na świeżym powietrzu znajdziecie na Górnym i na Zielonej Dolinie. Na bieganiu się nie znam, ale biegający koledzy twierdzą, że w Pile biega się dobrze. Doroczne święto biegaczy to oczywiście półmaraton, którego jubileuszowa 30. edycja jest zaplanowana na 2021. Ale coś dla siebie znajdą także amatorzy codziennego biegania, zarówno ci, którzy preferują twarde miejskie nawierzchnie, jak i ci, którym najlepiej biega się w lesie. Coś pomiędzy to na przykład bulwary nad Gwdą, ale na stromych podbiegach w Kuźniku do swoich imprez przygotowują się biegacze ultra. 1, 2, 3, 4. Po leśnych ścieżkach przyjemnie jeździ się także rowerem. Wystarczy spojrzeć z góry, by zobaczyć, jak gęstą siatkę tworzą leśne drogi. Można tam krążyć przez cały dzień i nie mieć dość. Ale także w mieście sieć dróg rowerowych i pieszo-rowerowych wygląda coraz lepiej. Ich łączna długość na terenie miasta to 64 km. Najdłuższa z nich to ta z Kossaka na Płotki, ma ponad 5 km. Rowerem bezpiecznie można dojechać również do kąpieliska nad Jeziorem Piaszczystym, a także malowniczą leśną trasą do Dobrzycy. W centrum Piły znajdziecie także tereny spacerowe z dwóch przeciwnych światów. Plac Konstytucji 3 maja wraz z przyległymi ulicami, na których uspokojono ruch samochodowy, co sprzyja spędzaniu wolnego czasu w przestrzeni miejskiej, ale także dzikie łąki nad Gwdą. To miejsce malownicze, szczególnie w mgliste poranki, w którym można podziwiać wschody słońca nad miastem, stojąc tuż nad brzegiem szemrzącej Gwdy. W sumie trudno uwierzyć, że to prawie centrum miasta. A teraz trochę kultury, a nawet całkiem sporo i dla każdego. Zacznijmy od Regionalnego Centrum Kultury, które pełni funkcję teatru, kina, sceny koncertowej i tanecznej, czy generalnie animatora życia kulturalnego w mieście.
To nie tylko największa sala widowiskowa ze stałą sceną w regionie. Na widowni, balkonie i w lożach może zasiąść łącznie 500 osób, a bieżący repertuar koncertowy, teatralny i kinowy znajdziecie pod adresem www.rckpila.pl. To także liczne sekcje i zespoły. Wśród najbardziej znanych są Szafirki, Chór Halka, Teatr Wirtualny Tak czy Pilska Orkiestra Rozrywkowa. Późną wiosną RCK swoją działalność przenosi także do Parku Miejskiego, gdzie odbywają się m.in. joga w parku i parkowe spotkania. W ramach Regionalnego Centrum Kultury działa także Klub Seniora Zacisze. Seniorzy gromadzą się w 14 sekcjach, m.in. brydżowej, komputerowej, kulinarnej, bilardowej czy turystycznej. W klubie odbywają się także koncerty i inne wydarzenia artystyczne czy rozrywkowe. Z oferty Zacisza korzysta łącznie około 500 osób. Na zajęcia nie trzeba wcześniej się zapisywać, a każdy senior znajdzie coś dla siebie przy Bydgoskiej 68. Kiedy ostatnio byłeś w muzeum? 2 z nich, najbardziej związane z historią regionu, znajdziecie przy Browarnej. Muzeum Stanisława Staszica to jedyna w Polsce placówka zajmująca się życiorysem jedynego Pilanina, który trafił do szkolnych podręczników historii. Mieści się w domu rodzinnym Stasziców. Zbiór muzeum to prawie 1400 eksponatów. Muzeum Staszica jest także miejscem wystaw związanych z piłą. W jego galerii swoje miejsce znalazły fotografia, malarstwo, rysunek czy grafika, a latem w muzealnym ogrodzie odbywają się koncerty. Tuż obok w budynku dawnego konsulatu polskiego ulokowało się Muzeum Okręgowe. Wśród jego stałych wystaw znajdziemy 2 poświęcone Pile i regionowi, zarówno odkryciom archeologicznym, jak i bardziej współczesnej historii. Na kolejnej wystawie możemy zobaczyć, jak mieszkało się od połowy XVIII do początków XX wieku. W przestrzeni muzeum co roku ma miejsce także kilka wystaw czasowych, warsztaty i spotkania. Muzeum Okręgowemu w Pile podlega także Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. W celach kulturalno-historycznych warto zajrzeć także do któregoś z historycznych kościołów, na przykład do tego pod wezwaniem świętego Antoniego, by zobaczyć zawieszony w prezbiterium krzyż. To jeden z największych w Europie drewnianych krucyfiksów. Ma 7 metrów wysokości i jest pokryty płatkami brązu. Sport to zdrowie, ale kibicowanie też bywa przyjemne. Najpopularniejsze, jak chyba wszędzie, są sporty drużynowe. Najbardziej utytułowanym klubem ligowym w Pile jest ekstraklasowy PTPS, którego siatkarki w liczącej ponad ćwierć wieku historii kilkakrotnie sięgały po tytuły mistrzyń i wicemistrzyń Polski, a także po Puchar Polski. Ich domowym parkietem jest hala sportowo-widowiskowa przy Żeromskiego. Wielu fanów w Pile ma także koszykówka, którą od ponad dekady buduje klub Basket Piła. Zarówno drużyna męska, jak i żeńska swoje mecze rozgrywają w hali przy Bydgoskiej. 2 najmłodsze kluby w Pile zajmują się piłką nożną. Spotkania KP Piła można oglądać na stadionie przy Żeromskiego, zaś KS Futsal Piła po sąsiedzku w hali sportowo-widowiskowej. A co kiedy ciało domaga się ruchu, ale mózg podchodzi do tego pomysłu nieco sceptycznie? Można zacząć od akwaparku, gdzie czekają 2 25-metrowe baseny i 2 zjeżdżalnie, 40 i 70-metrowa. Do tego basen rekreacyjny, rwąca rzeka, hydromasaże, sauny. W części basenowej może przebywać jednocześnie 160 osób, oczywiście w zwykłych warunkach sanitarnych. W akwaparku znajdziemy też korty do squasha i strefę fitness, a zimą także lodowisko. Przeciętnie w ciągu roku obiekt odwiedza ponad 300 000 osób. Aha, zarówno przy akwaparku, jak i przy Dąbrowskiego znajdziecie też korty tenisowe. Chyba nikt do tej pory nie próbował policzyć działających w Pile siłowni, ale z całą pewnością jest ich co najmniej kilkanaście. Największy w całym regionie obiekt fitness to Gym Factory. Na 3000 m2 pod dachem znajdziemy łącznie ponad 100 maszyn, 2 tony wolnych ciężarów, salę do ćwiczeń rowerowych, strefę crossfit, salę fitness, korty do squasha i kilka innych tajemniczo dla mnie brzmiących atrakcji. Ci, którzy poczują, że potrzebują emocji, coś dla siebie znajdą po sąsiedzku. Tor go-kartowy Go-Kart Extreme ma prawie 400 metrów długości, ale to, co daje największego kopa, to walka o tysięczne części sekundy w ciasnych zakrętach. Go-karty rozwijają prędkość do 70 km na godzinę, a rekordziści pokonują tor w nieco ponad 30 sekund. Tuż obok ulokował się także klub bilardowy, czyli miejsce, w którym także wymagane są precyzja, spokój i skupienie.
A co gdyby spojrzeć na miasto z góry? Niektórych widoki z lotu ptaka uspokajają, u innych wysokość powoduje dodatkowy wyrzut adrenaliny. Na Piłę i okolice z wysoka można spojrzeć spod skrzydła paralotni, zarówno jako pilot, jak i pasażer. Startowisko paralotniowe działa na pilskim lotnisku. Na hole do Piły przyjeżdża około 200 pilotów z regionu i całej północno-zachodniej Polski, ale także z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, a nawet Olsztyna i Mrągowa. Rekord przelotu z Piły to 259 km. Z pasażerami także pod skrzydłem lata Bogdan Jasiński. Hole odbywają się za samochodem, a średnia osiągana wysokość to około 800 metrów nad poziomem ziemi. Widać z niej jak na dłoni Piłę, a także Chodzież, Czarnków, Trzciankę, Wałcz, Złotów, choć wszystko zależy od warunków pogodowych, w tym przejrzystości powietrza. Przy najlepszej, latem, wieczorem widać nawet słońce odbijające się od szyb wieżowców w Bydgoszczy. W ciągu roku na taką przygodę decyduje się około 500 pasażerów. Jeżeli zatrzymujesz się w Pile na dłużej, masz do dyspozycji kilkanaście hoteli i moteli. Dwa największe położone są w ścisłym centrum miasta. To Gromada i Arche, który zostanie oddany do użytku już wkrótce. Łącznie będą miały do dyspozycji gości prawie 350 pokojów i apartamentów. Hotele, motele i apartamenty znajdziemy praktycznie w całym mieście, ale jest jedno miejsce, w którym można zasypiać i budzić się z widokiem na jezioro. W ośrodku wypoczynkowym Płotki znajduje się 37 drewnianych domów, w większości do wynajęcia. Poza sezonem cicho tu i spokojnie. Można chillować, oglądając zachód słońca z balkonu z kubkiem kawy w dłoni. Zresztą Płotki są idealne o każdej porze roku. Latem słoneczne, z najdłuższą w regionie piaszczystą plażą, zimą i jesienią spokojne do odcięcia się od świata. Zatrzymajmy się na Płotkach jeszcze na chwilę. Przy samym końcu plaży znajduje się wyjątkowy obiekt. To prawdopodobnie pierwsza na świecie platforma nurkowa dla osób niepełnosprawnych. Powstała dzięki staraniom Stowarzyszenia Krok po Kroku HSA, które od lat rehabilituje osoby niepełnosprawne przez nurkowanie. To miejsce umożliwia działanie przez okrągły rok. Nurkować można także bezpośrednio z wnętrza przestronnej kabiny, w której bez względu na temperaturę na zewnątrz zawsze jest ciepło i przytulnie. Pracę z niepełnosprawnymi ułatwiają m.in. podnośniki i ruchome dno. Kłaniam się nisko za pomysł, realizację i upór w dążeniu do celu. W bliskiej i dalszej okolicy pełno jest miejsc, do których Piła jest świetną bazą wypadową. Dolina Noteci, w której złapiesz kontakt z naturą o każdej porze roku, Pojezierze Wałeckie z fantastycznymi jeziorami nie tylko dla żeglarzy, wrzosowiska okoneckie i kłomińskie przyciągające latem morzem kwiatów. Duchowego ukojenia można szukać w sanktuariach maryjnych w Skrzatuszu i Górce Klasztornej. Góreckie Sanktuarium to najstarsze w Polsce miejsce kultu maryjnego. Miłośnicy niespiesznego odkrywania niezadeptanych miejsc zachwycą się ciągle jeszcze niszową żeglugą po Noteci i nowoczesnymi marinami w Czarnkowie i Drawsku. Ja jednak najchętniej wracam na leśne ścieżki, także z dziećmi, ale o tym w kolejnym odcinku.